Cześć kochani, kochane, bo nagrania głównie dla pań. Oczywiście instruktorzy samoobrony też na tym skorzystają. Sygnałów seksualnych kobiet, ciąg dalszy. Oczywiście przypominam, że nagrania są po to, żeby uświadomić pewne procesy, mimowolne reakcje fizjologiczne organizmu, żeby uświadomić mimowolne zachowania, mimowolne dopóki o nich nie wiemy. Jak o nich wiemy, już jesteśmy w stanie nimi kierować, zauważać je u siebie, u innych, po to, żeby nimi kierować, żeby być bezpieczniejszym. Oczywiście te nagrania są w kontekście przemocy seksualnej, napaści na tle seksualnym wobec kobiet. I oczywiście zaznaczam, że winę zawsze ponosi sprawca. Natomiast odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo ponosimy my. Siłą rzeczy, bo nam najbardziej zależy, czy też przynajmniej powinno zależeć na tym, żebyśmy my byli bezpieczni. W tym wypadku wy, drogie panie. Więc no, wy jesteście odpowiedzialne za to, gdzie idziecie, jak jesteście tam ubrane. Oczywiście w wiele miejsc można iść bardziej nieubranym niż ubranym, a w niektóre miejsca nie należy chodzić wcale, niezależnie od tego, jak się jest ubranym, i dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Dlatego zaznaczam, to jest po to, żeby zdobyć więcej świadomości, żeby można swoim bezpieczeństwem kierować. Mieliśmy oczy, spojrzenie, tą mimikę twarzy. Teraz, moi drodzy, moje drogie, przechodzimy znowu niżej. Szyja i klatka piersiowa. Szyja i klatka piersiowa, co nam mówią? Głębsze oddechy, więc ta klatka piersiowa zaczyna mocniej pulsować, no bo w trakcie jeśli nabieramy ochoty na zbliżenie wtedy, no to oczywiście wiąże się to z wysiłkiem fizycznym, więc organizm przygotowuje się do tego, upewnia się, że zapasy tlenu są wystarczająco duże, tętno rośnie, więc na szyi jest większe pulsowanie. Bo wiecie, oczywiście tak, kiedy mam ochotę na seks, to tak jest, ale jak nie mam, to gdzie ktoś to zobaczy? Ano tam, że jeśli jesteśmy na dyskotece i tańczymy i się ruszamy, to również będzie to występowało, tak? I teraz do kupy z innymi elementami, które no niestety kobiety czasem robią celowo, żeby podnieść sobie w swoich oczach swoją wartość, jacyż oni są zainteresowani mną, co nie jest złe, tylko zaznaczam, trzeba uważać, gdzie się takie rzeczy robi, do kogo się z tym przekazem trafia. Bo można trafić z tym przekazem na ludzi nieodpowiednich i nie będzie miało znaczenia, że on nie ma jakiegoś prawa, że powinien, nie powinien, że cokolwiek. Nie ma znaczenia tutaj żadna edukacja, bo to jest ten typ ludzi, którzy mają to wszystko głęboko w pewnej części ciała i to zupełnie nie obchodzi i nie jesteśmy w stanie ich wyedukować. Ich przystosowanie do rzeczywistości, a z naszego punktu widzenia zaburzenie osobowości jest tak daleko posunięte,
że nie ma szansy do niego dotrzeć. Albo w tak krótkim czasie, albo już w ogóle, tak? I to chodzi o ten typ ludzi. No i teraz, kiedy do kompletu z innymi sygnałami występuje jeszcze to, a na dyskotece będzie to występowało, no to daje to pewien obraz drugiej stronie, jeśli podchodzi i zagaduje. I znowu mam na myśli ten typ, pewien typ mężczyzn, którzy nie lubią nie jako odpowiedzi. Są to oczywiście jednostki niewychowane, nieuspołecznione i nie to, że niewychowane, że on przy stole jedząc beka, bo może mieć najlepsze maniery, natomiast w tym wieku, w którym socjalizacja i wpojenie zasad funkcjonowania w społeczeństwie, w tym i zasad moralnych pewnych, nie zostało to zrobione, przy myśli, że to jest okres od mniej więcej 2 do 4 lat, i jeśli później jego uwarunkowania środowiskowe, jego otoczenie tego nie zaczęło gdzieś tam przyhamowywać, a wręcz jeszcze ugruntowywało, bo w takim otoczeniu, w takim środowisku ta osoba funkcjonowała, no to mamy problem. To mamy problem. Więc kiedy ta osoba podchodzi i zagaduje i widzi te sygnały, które mówiliśmy, jesteście zadowolone z zupełnie innych powodów, tak? Klatka piersiowa się rusza mocniej, widać pulsowanie żył na szyi, widać co od wysiłku, zarumienione policzki, może od jakichś używek, na pewno od jakichś używek, tak? Bo oczywiście idziemy się tam bawić, więc jakiś alkohol zawsze występuje w tej czy innej ilości, proponuję raczej te mniejsze ilości, z innymi używkami tak samo i tylko we w miarę pewnym, w cudzysłowie, otoczeniu. Do tego jeszcze jest nieumiejętność mówienia nie przez kobiety. Ten temat poruszałem w innych nagraniach. W skrócie, jak powiedzieć nie? Przede wszystkim trzeba zwiększyć dystans. Bo dlaczego mężczyźni często odbierają nie jako tak u kobiety? Po pierwsze dlatego, że często tak u Was to wygląda, że nie jest tylko po to, żeby trochę powalczył, postarał się, bo to Wam podnosi samoocenę, pewność siebie, ale też dlatego, że nawet jeśli faktycznie macie na myśli nie, to niestety jesteście też uwarunkowani biologicznie do negocjacji. Dlaczego? Ze względu na wychowanie dzieci. I tam to się poniekąd sprawdza, gdzie nie jest wstępem do negocjacji. Natomiast w kontaktach z obcymi ludźmi w ogóle, zwłaszcza z mężczyznami, zwłaszcza z pewnym typem mężczyzn, to jest prosta droga, nawet nie na pole minowe, tylko bezpośrednio na minę. Więc żeby powiedzieć nie, raz, że stanowcze, pamiętać, że nie jest kompletnym zdaniem, nie musisz tłumaczyć dlaczego, co, jak i zwiększenie dystansu przede wszystkim, tak? Żeby w mechanizmie walki, ucieczki, czy bardziej pogoni i ucieczki, żeby określić to bardziej ogólnie, tej drugiej osoby, nie pobudzać mechanizmu pogoni, nie pobudzać mechanizmu konfrontacji. On działa zbliżeniowo. Oczywiście nie tylko, są inne przypadki, ale zbliżenie jest tu dużym czynnikiem, więc jeśli mówicie nie, a jesteście bardzo blisko, pozostajecie blisko, no to on może tak odebrać, nawet przeciętny mężczyzna, że to jest negocjacja i zdobywaj mnie, pokaż, że jesteś coś wart. I to znowu pokaż, że jesteś coś wart. Jest temat na inne nagranie, niekoniecznie jest to ta wyrachowana zagrywka nieuprzejmej, że tak to nazwijmy, kobiety. Jest to znowu przystosowanie biologiczne, ewolucyjne, tak?
W skrócie, musisz pokazać, że będziesz w stanie przełamać trudności, że będziesz w stanie walczyć z przeciwnościami losu, no bo później, żeby chronić rodzinę, mnie, moje, nasze dzieci, będziesz właśnie to musiał robić, więc to jest też po to, o tym będzie osobne nagranie, więc nawet normalne. A jeśli to jest skrzywiony osobnik, który ma może już nawet zaburzenia osobowości, na pewno w ten sposób to odbierze. I znowu to sprawia, że mamy jeszcze większy problem. Dlatego, drogie panie, musicie uważać, tak jak przypominam, i nie dlatego, że bo kto chce, to może tylko dlatego, że w społeczeństwie, w każdym na całym świecie są jednostki o różnym stopniu zaburzeń osobowości, zaburzeń przystosowań do bycia, do życia w danej społeczności. Więc tu są różne poziomy na skali psychopatii, różne poziomy na skali socjopatii, różne poziomy aspołeczności, gdzie ta aspołeczność w powiązaniu jeszcze z innymi tematami, w połączeniu jeszcze z innymi tamtymi zaburzeniami potrafi zrobić naprawdę bardzo wybuchową mieszankę i tylko i wyłącznie z tego względu, że są właśnie tego typu ludzie. Notabene są też takie kobiety. Bo było wiele przypadków, gdzie to kobieta, i to też w tym i na tle seksualnym, zamordowała inną kobietę. Zrobiła jej krzywdę. Także po prostu trzeba na siebie uważać. W tym temacie wy, w wielu innych tematach wszyscy, włącznie ze mną, pomimo że nieźle sobie radzę, jeśli chodzi o walkę, są ludzie, którzy jeszcze lepiej sobie radzą, jeśli chodzi o walkę, o wypatrywanie sygnałów i oni też cały czas muszą uważać. Oczywiście w przeciętnych warunkach znacznie mniej niż wy, bo wiele rzeczy robimy automatycznie, dostrzegamy więcej, ale są miejsca, gdzie też musimy mieć się na baczność i też zamknąć ryj, nie gadać za dużo, pilnie obserwować i pilnować swojej mimiki, swoich gestów, bo jeden nieopatrzny ruch może skończyć się śmiertelnym błędem. Dobrze. To tyle dzisiaj. Klatka piersiowa, dłuższy wykład. No ale oczywiście jak ktoś śledzi te nagrania wszystkie z tej tematyki, powtarzam się, ja wiem. Natomiast kluczowym jest dla mnie, żeby oprócz wymienienia, opisania tych sygnałów, żeby pewne inne treści też dotarły, żeby one zostały przyjęte, bo to po prostu jest rzeczywistość. Należy zrozumieć rzeczywistość, bo tylko wtedy można sobie w niej radzić. Także, moje drogie, bądźcie bezpieczne. Skręcamy. Bądźcie bezpieczne zawsze. Rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.